Siema, tu Wahacz. Leapmotor rozszerza swoją ofertę o elektrycznego hatchbacka, model nazywający się B05, który patrząc na cenę może być naprawdę ciekawą propozycją dla osób poszukujących auta tego typu. Miałem okazję spędzić z nim trochę czasu na premierowych jazdach, zapraszam na pierwsze wrażenia. Skoro wspomniałem o cenie, warto ten wątek rozwinąć, ponieważ w Polsce model ten startuje od kwoty 106 900 zł za bazową wersję Live i zawiera ona początkowy rabat wynoszący 5000 zł. Później będzie 111 900 zł, ale wciąż jawi się to jako niewygórowana kwota jak za hatchbacka mającego 443 cm długości i 188 cm szerokości oraz 218 koni mechanicznych pod maską, a także z akumulatorami 52,2 kWh i maksymalną mocą ładowania 156 kW. Dopłacając 9500 zł dostaje się bardziej rozbudowany układ elektryczny, gdzie akumulatory mają pojemność 67,1 kWh, a moc ładowania rośnie do 174 kW. Do tego wariantu wybrać można także lepsze wyposażenie podwyższające cenę o kolejne 6300 zł i wtedy odmiana nosi nazwę Design i samochody w takiej konfiguracji przedstawiam na nagraniach, ale w podstawie też poziom wygląda ok. To znaczy mamy kamery 360 stopni z czujnikami parkowania, automatyczną klimatyzację, adaptacyjny tempomat i dużo innych systemów bezpieczeństwa, w tym chociażby monitoring ruchu poprzecznego. Na pokładzie jest także duży ekran o przekątnej 14,6 cala, indukcyjna ładowarka czy pompa ciepła, zatem zestaw pozwalający bezproblemowo podróżować. Wybierając design dostaje się kilka przydatnych rzeczy, chociażby czujnik deszczu, którego z tych zdroworozsądkowych elementów w podstawie chyba najbardziej według mnie brakuje. Dochodzą także podgrzewane fotele i kierownica, przyciemniane szyby, elektryka foteli z przodu czy dużych rozmiarów panoramiczny dach. W design możemy mówić już o naprawdę fajnym wyposażeniu, gdzie razi w oczy jedynie brak jednego elementu, to znaczy samościemniającego się lusterka wewnętrznego, bo to manualne, przy obecności dachu czy wielu systemów asystujących wygląda aż niedorzecznie. W każdej z odmian dostaje się za to napęd na tył i ogólnie Leapmotor pozycjonuje B05 jako bardziej sportowego hatchbacka i też jego wygląd ma takie skojarzenia przywoływać i faktycznie auto ma moim zdaniem ciekawą stylistykę. Oszczędną może jeśli chodzi o różne przetłoczenia, ale mającą swój dosyć dynamiczny charakter, a wrażenia poprawia jeszcze fakt, że pokazywane 19-calowe felgi są oferowane zawsze w standardzie. Sportowego ducha nie czułem za to specjalnie podczas jazdy. W trybie nazwanym Sport reakcje auta się wyostrzają, ale na normalnym są one jak na elektryka dosyć spokojne, też rekuperacja nawet przy najmniejszym poziomie wybranym w menu była w pewnym stopniu odczuwalna. Ze względu na ograniczony czas na jazdach być może nie trafiłem na odpowiednie menu, aby ją kompletnie wyłączyć, co wpłynęłoby na wrażenia w pełnym stopniu. Niestety nie można tym sterować łopatkami, ponieważ Leapmotor B05 nie został w nie wyposażony. Wciąż jednak dynamika samochodu na publiczne drogi jest moim zdaniem w zupełności wystarczająca, bo B05 jak się odpowiednio wciśnie gaz, to też odpowiednio przyspiesza, zapewnia ponadto typową dla elektryków płynność i powtarzalność reakcji. Jego katalogowy czas sprintu do setki wynosi 6,7 sekundy. Moja pozytywna opinia o dynamice tyczy się przynajmniej dróg z limitami poniżej 100 km na godzinę, ponieważ po autostradach nie miałem możliwości w trakcie pierwszego kontaktu pojeździć, no ale zakładam, że też B05 da sobie na nich radę. Jazdy trwały za krótko, abym też zdołał samochód rozładować i naładować. Mogę jedynie powiedzieć, że na krętych drogach pozamiejskich z zatrzymaniami na nagrania średnie zużycie energii wynosiło mi około 13 kWh na setkę, a po około 100 przejechanych kilometrach miałem wciąż 75% energii w akumulatorach, zatem jakby się postarać, to można pewnie zbliżyć się do wartości deklarowanej przez Leapmotora, to znaczy 482 km zasięgu. Wariant z mniejszymi akumulatorami ma mieć 401 km zasięgu według WLTP. Układ kierowniczy testowanego modelu też jest neutralny, to znaczy mamy płynne i trochę gumowe reakcje na zakrętach, co znowu podczas normalnej jazdy powinno sprawdzać się ok, ale zarazem nie czułem tu jakiejś zachęty do sportowego podróżowania, po prostu jest to auto, aby dotrzeć do celu bez większych emocji. Zawieszenie prezentowanego Leapmotora też zostało pomyślane w podobnym stylu, ponieważ pomimo umieszczenia akumulatorów w dolnych częściach nadwozia, wciąż odczuwalnie można wychylić je pokonując szybciej łuki. Dostajemy za to miękkie zachowanie na nierównościach i naprawdę niezłe ich neutralizowanie. Biorąc to wszystko pod uwagę, dostrzec można, że pomimo sportowych haseł marketingowych, projektantom Leapmotora wyszło auto o innym charakterze, które jest jednak spójne i to jest moim zdaniem ok.
To znaczy, jeśli ktoś szuka wyrazistego w prowadzeniu elektryka, to musi zapukać pod jakiś inny adres, ale jeśli ktoś po prostu chce neutralne i wygodne auto, które zarazem będzie ciekawiej wyglądało, to tutaj nie powinien narzekać. Ten obraz dopełniają fotele, które należą zdecydowanie do grona tych miększych. Szkoda tylko, że mają one za krótkie siedzisko oraz brak możliwości regulacji kąta pochylenia jego przedniej części, co może osobom z dłuższymi nogami doskwierać, ale z kolei za krótko jeździłem, aby móc to rzetelnie ocenić. Poza tym we wnętrzu ogólnie spotkać można typowe dla Leapmotora podejście, gdzie producent postawił na minimalizację ilości fizycznych elementów sterujących. Nie jest to zdecydowanie rozwiązanie dla każdego i część osób ma sporą szansę się przez to od tego auta odbić, ale jeśli ktoś to zaakceptuje, to muszę przyznać, że projektanci dobrze dopracowali ten typ obsługi. Na przykład na drzwiach nie ma sterowników lusterek i dostraje się ich położenie z kierownicy, ale aby to umożliwić, nie trzeba przechodzić przez menu, tylko wystarczy wcisnąć 2 razy przycisk na niej. Swoją drogą na kierownicy domyślnie mamy przyciski odpowiadające za asystentów bezpieczeństwa, audio i prosty, jeśli chodzi o funkcjonalność komputer na elektronicznych zegarach. Obsługa jest jak dla mnie wygodna. I są to, wraz z aktywatorem świateł awaryjnych na podsufitce, właściwie jedyne fizyczne elementy sterujące w Leapmotorze B05, bo reszta funkcji została skupiona na ekranie dotykowym. Na nim kiepsko wypada animowany samochód z różnymi funkcjami, np. sterowania centralnym zamkiem, bo zdecydowanie wolałbym lepiej opisane i większe te przyciski, ale poza tym mamy dolną belkę z możliwością personalizacji, też jest menu wysuwane od góry z dodatkowymi przełącznikami, można ponadto podzielić ekran przy odpalonej fabrycznej nawigacji. Dodatkowo system pozwala na dostrajanie dużej ilości rzeczy związanych z działaniem samochodu w ustawieniach, a całość działa szybko. Zatem, chociaż osobiście wciąż pozostaję zwolennikiem fizycznych elementów sterujących i na przykład włącznik świateł w ekranie powinien być jakoś prawnie zakazany, to jeśli dla kogoś ok jest samochód obsługiwany niczym smartfon, to Leapmotor odpowiednio całość zaprojektował. No i też duży ekran zapewnia dobrą czytelność, chociaż zarazem brutalnie obnaża bardzo kiepską jakość kamer 360 stopni, na szczęście mających rozsądnie dobrane widoki. Też co może dziwić, w zupełnie nowym na naszym rynku modelu dostajemy 4 porty USB, 2 z przodu i 2 z tyłu, ale aż 2 z nich są w starym standardzie A. Moim zdaniem jeden taki w zupełności by wystarczył, nie podoba mi się także takie zakamuflowanie portów z przodu. Na tylnej kanapie, po ustawieniu mniej więcej fotela pod siebie, na nogi miałem zaskakująco dużo wolnego miejsca. Moja głowa z kolei lekko stykała się z podsufitką na krawędziach panoramicznego dachu, więc też nie ma dramatu. Bagażnik Leapmotora B05 ma 345 litrów pojemności z niewielkim dosyć otworem załadunkowym, ale za to z regularnymi kształtami, a po złożeniu oparć pojemność ma wzrosnąć do maksymalnych 1400 litrów. Podsumowując, testowany model nie jest tworem dla każdego i też nie jest jakimś wyróżniającym się samochodem. Oceniać trzeba go jednak przez pryzmat ceny, ponieważ niewyróżniający w tym przypadku wciąż oznacza poziom, który po krótkim kontakcie zdaje się być dobry, a wyposażenie i parametry układu elektrycznego wyglądają naprawdę kusząco jak na to, ile za B05 trzeba zapłacić. A też podczas użytkowania nie czułem, że w innych obszarach, np. jakości, jakoś mocno cięto koszty, bo kabina, chociaż w większości twarda, to nie kłuje w oczy plastikowością, ma też miękkie gdzieniegdzie wstawki. Ogólnie bohater tego filmu to ciekawy moim zdaniem model do sprawdzenia, jeśli ktoś szuka tańszego elektryka. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszego spotkania z Leapmotorem B05. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego krótki test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!